Klienci porzucają i nigdy nie opłacają nawet 2 na 3 utworzone koszyki w sklepach internetowych. Dzisiaj opowiem Wam, jaka jest przyczyna tego zjawiska. Czym właściwie jest porzucony koszyk? To jest taka sytuacja, w której klient w sklepie internetowym wrzuca do koszyka kilka lub jeden produkt, a następnie opuszcza stronę sklepu. Czasem dzieje się to chwilowo, na przykład na czas namysłu, albo sprawdzenia stanu konta, albo konsultacji z bliskimi, ale nawet 2 na 3 koszyki są porzucane trwale. To znaczy, że klient nigdy do nich nie wraca i nigdy nie opłaca ich zawartości. Jest to ogromna strata dla sklepu internetowego, ponieważ było już bardzo blisko sprzedaży, a po prostu została utracona. Powodów, dla których klient porzucił koszyk w Twoim sklepie internetowym, może być bardzo wiele. Dzisiaj przedstawię kilka najpowszechniejszych problemów, żebyś mógł sprawdzić, czy nie występują one także u Ciebie. Pierwszy powód to problemy z dostawą. Takich problemów może być kilka. Pierwsza opcja to to, że dostawa jest po prostu za droga. Na przykład nie udostępniasz przesyłki ekonomicznej, a tylko przesyłki za pośrednictwem kurierów, które oczywiście są droższe. W takiej sytuacji, jeżeli wartość koszyka jest niska, w szczególności jeżeli handlujesz drobnymi, tanimi produktami, to może zdarzyć się nawet, że koszt przesyłki będzie przewyższał wartość koszyka klienta. W takiej sytuacji klient może stwierdzić, że po prostu nie opłaca mu się zamawiać z Twojego sklepu. Inną opcją problemu z dostawą może być to, że masz mało opcji dostawy do wyboru i klient nie widzi tam opcji dla siebie. Na przykład preferuje wysyłki do paczkomatu, a Ty wysyłasz tylko za pośrednictwem kuriera. Albo wręcz przeciwnie, chciałby zamówić dostawę do domu, a oferujesz jedynie dostawę do punktu lub do paczkomatu. W takiej sytuacji znowu klient może nie chcieć narażać się na pewne niedogodności, albo wręcz nie móc skorzystać z opcji dostawy, bo na przykład dane opcje nie są dostępne w jego mieście. I ostatnią opcją problemów z dostawą jest taka, że ta dostawa jest po prostu za długa. Szczególnie jeżeli klientowi się śpieszy, bo na przykład zamawia prezent dla kogoś bliskiego, może zależeć mu na czasie na tyle, że będzie to czynnik decydujący w tym, który sklep wybierze. Druga opcja to są problemy z płatnością. Kiedyś często tym problemem była wysoka prowizja za opłaty. Obecnie już bardzo rzadko zdarza się, żeby klient był obciążany jakąkolwiek prowizją za opłaty przez internet, albo są to bardzo małe kwoty w granicach 1 złotego. Inną opcją jest to, że brakuje preferowanej formy płatności. Na przykład klient chciałby zapłacić przy odbiorze albo chciałby zapłacić blikiem, a Ty nie udostępniasz takich opcji. Porzucenie koszyka może też oznaczać to, że klient napotkał na pewne ukryte koszty. Takie ukryte koszty są zależne od sytuacji, ale ja najczęściej spotykam takie opcje, że albo promocja jest niedostatecznie opisana i klient spodziewa się, że w jego przypadku ta promocja się sprawdzi, czy kod rabatowy się naliczy i się rozczarowuje, albo w jakiś sposób cena produktu finalna różni się od tej, którą widział w karcie produktu. Na przykład okazuje się, że trzeba kupić go w pakiecie, trzeba coś do niego dokupić, albo że dana cena dotyczyła tylko jednego wariantu produktu, a nie produktu, którym klient jest zainteresowany. Jednym z głównych grzechów przedsiębiorców, jeżeli chodzi o powody porzucanych koszyków, jest zbyt skomplikowany proces zakupowy. Proces zakupowy, jeżeli chcemy zwiększyć liczbę wykonanych u nas transakcji, powinien być jak najbardziej gładki, przystępny i prosty dla klienta. Najlepiej, gdyby było w stanie to zrobić dziecko albo osoba w podeszłym wieku. Jeżeli są jakiekolwiek niepotrzebne kroki, jakiekolwiek dodatkowe trudności, przez które klient musi przejść, to każda taka trudność zwiększa prawdopodobieństwo, że klient opuści nasz sklep i porzuci swój koszyk. Takimi niepotrzebnymi trudnościami na przykład mogą być potwierdzenie płatności albo potwierdzenie zakupu przez e-maila. Może to być wypełnienie niepotrzebnych okienek, niepotrzebnych formularzy. Może być to zmuszanie klienta do założenia konta w naszym sklepie, czyli brak możliwości zakupu bez rejestracji i tego typu wszystkie dodatkowe akcje, do których zmuszamy klienta. Idealnie, jeżeli klient będzie musiał wykonać minimalny wysiłek ze swojej strony, aby nabyć produkty w Twoim sklepie.
Czasem problemem jest to, że koszyk sam w sobie jest niefunkcjonalny. Najczęściej spotkać można dwa problemy. Albo koszyk nie zapisuje się automatycznie i w pewnym momencie po prostu klient traci zapisane w nim przedmioty i musiałby robić zakupy od początku, albo nie ma możliwości późniejszej edycji koszyka i znowu klient musiałby zrezygnować z całych zakupów i dokonywać ich od początku. Tutaj odnoszę się do punktu wcześniejszego, czyli znowu zmuszamy klienta do kolejnych trudności, zamiast ułatwić mu ten proces. Również źle działająca strona może zniechęcić klienta do kontynuowania zakupów i może zdarzyć się tak, że mimo, że miał już kilka produktów w koszyku, to na pewnym etapie jego frustracja sięga takiego poziomu, że decyduje się całkowicie opuścić sklep. Chodzi tu o wszystkie rzeczy, które dotyczą ścieżki zakupowej klienta. Takimi problemami, które zniechęcają do dalszego działania, może być na przykład nieczytelny podział na kategorie albo kiepsko działająca wyszukiwarka produktów. Jeżeli klient widzi, że nie potrafi się sprawnie poruszać po produktach, może po prostu powodować to u niego frustrację i niechęć do dalszego korzystania z takiego sklepu. Oczywiście także na etapie, gdy klient utworzył już swój koszyk w Twoim sklepie, nadal możesz przegrać z konkurencją. Pamiętaj, że zakupy w internecie często są robione równolegle, to znaczy nawet w jednej karcie klient może mieć otwarty Twój sklep, a w drugiej karcie sklep Twojego konkurenta. Może utworzyć dwa takie same koszyki i sprawdzić po prostu, gdzie bardziej opłaca mu się dokonać zakupów. Twój sklep internetowy może też wywierać kiepskie wrażenie na kliencie. Chodzi mi tutaj o niską wiarygodność. Niska wiarygodność to większe ryzyko dla klienta, na przykład, że nie otrzyma swojego produktu. Chodzi mi tu zarówno o politykę, która utrudnia działania w przyszłości, na przykład nie oferuje darmowych zwrotów, albo robi problemy z tymi zwrotami, albo brak w ogóle informacji potwierdzających Twoją tożsamość. Jeżeli klient nie widzi czytelnego regulaminu, nie widzi na przykład sekcji pytań i odpowiedzi i generalnie ta strona nie wywołuje w nim poczucia zaufania, to może na pewnym etapie zrezygnować z zakupów. Na to, czy zakup zostanie sfinalizowany, wpływa też obsługa klienta. Czasem zdarza się, szczególnie w droższych produktach, że klient ma jeszcze pewne wątpliwości, które stara się rozwiać poprzez kontakt z obsługą klienta, na przykład na infolinii. Jeżeli tam jego wątpliwości nie zostaną rozwiane, a jego zaufanie za to zostanie zachwiane, to znowu produkt może zostać wyrzucony z koszyka, a transakcja nie zostanie zrealizowana. Są jeszcze dwa powody, bardziej psychologiczne, z którymi trudno zrobić coś z poziomu projektowania sklepu internetowego. Pierwszy powód to jest to, że klient może po prostu nie mieć intencji zakupu. Tak jak niektóre osoby lubią dla odprężenia iść na spacer po galerii handlowej, nie na zakupy, tylko na spacer, tak samo w dzisiejszych czasach niektóre osoby relaksują się poprzez przeglądanie sklepów internetowych, czasem nawet tworzenie koszyków, mimo że od początku wiedzą, że nie zamierzają niczego kupić. Druga sprawa jest taka, że klienci coraz bardziej są też świadomi technik marketingowych, które stosują sklepy internetowe. Dobrze wiedzą, że jeżeli utworzą koszyk i go opróżnią albo porzucą, to mogą jeszcze tego samego dnia albo następnego dnia spodziewać się na przykład maila z kodem rabatowym. Jest to z jednej strony świetna technika do walki z porzuconymi koszykami, ale z drugiej strony, skoro prawie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że ta technika istnieje, to mogą próbować wymuszać kod rabatowy właśnie poprzez symulowanie porzucenia koszyka. To były najpopularniejsze powody, dlaczego klienci porzucają koszyki w sklepach internetowych. Zachęcam Cię do tego, żebyś sprawdził, czy te problemy występują też w Twoim sklepie internetowym. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to zapraszam do subskrypcji i komentowania oraz oglądania innych materiałów.